Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Parę dni temu na kanał wleciał taki filmik o historii upadku serii Battlefield, w którym starałem się przedstawić właśnie najważniejsze gry, które przyczyniły się do ewolucji tej serii i miały wpływ na cały cykl. W komentarzu do tego filmu troszeczkę sobie o całym Battlefieldzie podyskutowaliśmy, ale szybko też jeden z widzów, a mianowicie był to pan Łukasz Kulak, którego przy okazji pozdrawiam gorąco byczku, wytknął mi, że w tamtym filmie nie wspomniałem o paru grach z serii Battlefield i rzeczywiście przyznaję się bez bicia, parę gier w tamtym filmie celowo minąłem, a to wszystko dlatego, że gdybym chciał wymienić wszystkie te gry z serii Battlefield, to tamten film byłby po prostu za długi. Obiecałem wam też właśnie w komentarzach w tamtym filmie, że postaram się o naszych zaginionych Battlefieldach wspomnieć i w tym właśnie filmie chciałbym się za nie wziąć. Na pierwszy ogień wziąłem więc taką grę nowatorską, taką grę widowiskową i całkiem klimatyczną, ale przez wielu niestety również zapomnianą, czyli Battlefielda 2142. I stawiam flaszkę, że wielu z was robiło teraz wielkie oczy, bo o tej grze w ogóle słyszę po raz pierwszy. Inni z was z grosu mogą nazwę tej gry kojarzyć z niesławnym Battlefieldem 2042, z którym ta 17-letnia produkcja na szczęście akurat nie miała nic wspólnego. Zacznijmy więc w ogóle od poznania Battlefielda 2142. Zapraszam serdecznie. Przenieśmy się na chwilę do 2006 roku, kiedy to właśnie premierę miała mieć ta konkretna produkcja. Zaledwie rok temu premierę miał wprost genialny Battlefield 2, a potem na półki sklepowe wleciała też jego konsolowa edycja, czyli wspomniany już też w poprzednim filmie Battlefield 2 Modern Combat. Te gry są nie tylko wtedy unikalne pod względem gameplayowym i zapewniają coś, czego konkurencja po prostu nie mogła dać, ale przede wszystkim są także diabelnie grywalne i dosłownie biją rekordy popularności z dziesiątkami tysięcy graczy bawiących się na serwerach. Wszyscy ci gracze są pewni, że na nową część swojej ulubionej serii Battlefield poczekają jeszcze co najmniej kilka lat i przede wszystkim, że będzie to kontynuacja świetnego Battlefielda 2, którego właśnie grają. I wtedy w 2006 roku od deweloperów z Electronic Arts wycieka kilka takich screenów prezentujących kolejną grę z serii Battlefield, ale właśnie w klimatach science fiction, co dla wielu ówczesnych graczy okazuje się niemałym zaskoczeniem. Oprócz samych screenów wycieka także okładka magazynu PC Gamer, w której to właśnie ten Battlefield miał być zaprezentowany, dzięki której wcześniej gracze właśnie poznali nazwę nowej gry, czyli jest to Battlefield 2142. I szczerze wam powiem, myślałem, że ta okładka nie zachowała się już w internecie, że ja jej w ogóle nie znajdę, bo spędziłem sporo czasu po prostu szukając jej na Google, ale udało mi się w końcu tą okładkę znaleźć, to w zadziwiająco wysokiej jakości z jakiejś tam ruskiej strony, dzięki czemu możecie ją zobaczyć w całej okazałości. Oprócz tego wyciekło podobno wtedy jakieś 30-sekundowe wideo z wewnętrznych testów gry w Electronic Arts, którego jednak pomimo szczerych chęci niestety nie udało mi się w odmętach internetu znaleźć. Wróćmy więc do tematu samego BF-a. Po tym właśnie potężnym wycieku deweloperzy z będącej jednej z najlepiej ocenionych ówczesnych firm, czyli to jest Electronic Arts, trochę się zmieszali, ale szybko zaczęli dawać graczom takie delikatne wskazówki i potwierdzać właśnie prawdziwość wycieku i przede wszystkim istnienie nowej części Battlefielda. I wtedy gdzieś tak pod koniec marca 2006 roku EA w końcu oficjalnie zapowiada grę i zaczyna opowiadać w niej graczom. Battlefield 2142, jak sama nazwa wskazuje, ma nas przenosić do 2142 roku, kiedy to dochodzi do katastrofy naturalnej w postaci wystąpienia kolejnej epoki lodowcowej na Ziemi. Całą planetę zaczyna szybko pokrywać lód, robi się tam przeraźliwie zimno, a o jedyne nadające się do życia tereny na równiku szybko zaczynają walczyć dwie ówczesne superpotęgi. To są Amerykanie razem z Europejczykami w jednej frakcji przeciwko zjednoczonej koalicji Rosjan, Arabów oraz Hindusów. Jak to w przyszłości, w Battlefieldzie 2142 mieliśmy do czynienia chociażby z ogromnymi kroczącymi mechami znanymi chociażby z serii Mech Warrior, które oczywiście mogliśmy osobiście pilotować, czy także ultrafuturystycznymi broniami, z których wiele opierało się na technologii energetycznej czy też technologii Gaussa. Deweloperzy nie poprzestali jednak jedynie na tym. Do gry oprócz standardowych trybów wprowadzono już takie dwa elementy, które wywróciły w niej bitwy po prostu do góry nogami. Po pierwsze były to Tytany, to były takie kolosalne statki kosmiczne unoszące się nad mapą, z których można było zrzucać kolejne pojazdy i zaopatrzenie żołnierzom walczącym o utrzymanie sektorów na mapie pod nim. Pozwalało to na takie błyskawiczne wysłanie sił pancernych, czy tam helikopterów, czy udzielenie bezpośredniego wsparcia działami Tytana i skoncentrowanie się na jakimś sektorze na mapie. Oprócz samych dodatkowych możliwości taktycznych, jakie ten Tytan zapewniał, obecność takiego właśnie wielkiego statku kosmicznego stanowiła też cel sam w sobie. Żeby wygrać rozgrywkę można było
tradycyjnie jak w każdym Battlefieldzie po prostu przejmować sektory na mapie, albo zrobić zmasowany abordaż i po prostu zniszczyć wrogiego tytana, co też było możliwe i skutkowało automatyczną wygraną drużyny, która tego śmiałego kroku dokonała. Gracze w każdej więc drużynie na mapie musieli podejmować decyzję, co tak naprawdę będą robić na tej mapie, czy będą przejmować punkty właśnie, żeby tego wrogiego tytana trochę uszkodzić, czy będą bronić statku matki w postaci właśnie swojego tytana i przede wszystkim musieli też bacznie obserwować, co robi drużyna przeciwna. Dodawało to rozgrywce takiej dodatkowej głębi, a mnogość opcji taktycznych, jakie te dodatki zapewniały, rozpalały umysły chyba każdego ówczesnego stratega. Ale to nie wszystko, drodzy widzowie, bo w Battlefieldzie 2.1.4.2 w tym nowatorskim trybie z tytanami pojawił się jeszcze jeden dodatkowy smaczek, a mianowicie dowódca całej armii. Ten znany już z Battlefielda 2 element pozwalał graczom na początku rozgrywki na aplikowanie na takie specjalne stanowisko dowódcy całej armii, który dzięki wprowadzonym w serii właśnie nowościom miał ogromny wpływ na pole bitwy i takie rozgrywki, drodzy widzowie, mogą zakosztować sam, bo niejednokrotnie takim dowódcą właśnie zostałem. Taki dowódca w grze miał podgląd na wszystkie kilkuosobowe oddziały walczące w imieniu danej frakcji, którym mógł też wyznaczać dane cele, zrzucać im mógł także zaopatrzenie, a także bezpośrednio wspierać ich, wykorzystując chociażby uderzenie MP, bądź też tradycyjne jakieś uderzenie artyleryjskie, eliminując cele zagrażające danej drużynie, a do tego mógł jeszcze przesuwać całego tego tytana po mapie. Brzmi ciekawie? I tak właśnie było, drodzy widzowie, i pomimo, że ten tytuł nie zawierał kampanii dla jednego gracza, to nie przeszkodziło mu to w zostaniu cholernie klimatycznym tytułem. Może na filmikach z gameplayu tak tego nie widać, ale wierzcie mi, drodzy widzowie, że wrażenia z grania w Battlefield 2.1.4.2 były po prostu niesamowite. Prowadzenie takiej czteroosobowej drużyny uczestniczącej w ciężkich walkach w zrujnowanym Berlinie, podczas gdy nad głową przylatuje statek wielkości ogromnego wieżowca wspomagający was ogniem i po prostu kasujący piechotę przeciwnika wam zagrażającą wokół danego punktu, a to wszystko widzieliśmy, gdy graliśmy jedynie zwykłym żołnierzem. Jeżeli natomiast wsiądziemy do takiego ogromnego, kroczącego mecha z zabójczym zestawem uzbrojenia czy tam bojowego helikoptera, to wrażenia z rozgrywki mogą być jeszcze lepsze i ja w takim Battlefieldzie 2.1.4.2 spędziłem setki godzin, nawiązałem mnóstwo nowych znajomości i na wirtualnym polu bitwy zniszczyłem dziesiątki tytanów, co zapewniło mojej drużynie natychmiastowe zwycięstwo. Właśnie tak klimatycznej i zapewniającej tak szerokie możliwości taktyczne rozgrywki niestety próżno jest szukać nawet w ostatnich grach z serii Battlefield. Ta odsłona właśnie Battlefield 2.1.4.2 zapewniała coś unikalnego, coś czego nie mają nawet dzisiejsze odsłony z tej serii. I teraz pewnie spytacie, jakim cudem gra z tak zajebistym gameplayem i klimatem zniknęła i co gorsze zniknęła praktycznie kompletnie po cichu, została praktycznie zapomniana, a dla wielu graczy zostaje produkcją kompletnie nieznaną, o której w ogóle nigdy nie słyszeli. Jak to w życiu często bywa, nałożyło się na to bardzo wiele powodów. Po pierwsze, Battlefield 2.1.4.2, chociaż był grą naprawdę udaną, to na premiery niestety mierzył się ze sporą ilością bugów i błędów, które wyeliminowano dopiero po kilku aktualizacjach, co mogło zrazić najwierniejszych fanów, jacy po prostu zakupili go na premierę. Tacy gracze po prostu mieli dużą wiarę w Electronic Arts, że oni nie odwalą czegoś takiego, kupili ten produkt na premierę, zapłacili ciężkie pieniądze, a okazało się, że on jest strasznie zabugowany i niestety ci gracze do tej gry po prostu przez to się zrazili. Po drugie, premiera tej gry, właśnie tej części, była po prostu zbyt blisko Battlefielda 2. Ten właśnie bardzo popularny tytuł miał premierę nawet niecałe 1,5 roku wcześniej niż BF 2.1.4.2 i szybko został okrzyknięty prawdziwym sztosem. Gracze po prostu nie mieli czasu, żeby tą grą zdążyć się nacieszyć i znudzić i nie szukali żadnej nowej gry tego rodzaju, bo gdy wychodził 2.1.4.2 to wciąż świetnie bawili się oni w BF-ie 2 i tego 2.1.4.2 po prostu nie potrzebowali. Po trzecie, wprowadzenie nowości i całkowicie nowy klimat. Często czytając opinie różnych graczy w internecie można zauważyć, że wielu z nich wciąż narzeka na taki utarty schemat gier, że te gry wychodzą wciąż takie same i nie ma w nich nic takiego nowego, innowacyjnego. Właśnie sęk w tym, że jeżeli wyjdzie taka gra właśnie zawierająca sporo innowacji, to ci sami gracze, którzy na to narzekali, nie chcą jej kupować, bo tych nowości po prostu się boją. Czy to jest bez sensu? A jakże to jest bez sensu, ale tak po prostu jest. Ten schemat powtarzał się już wielokrotnie na przestrzeni lat i niestety Battlefield 2.1.4.2 również padł jego ofiarą. Mnóstwo graczy wolało po prostu wybrać już to, co znali i kochali, czyli właśnie tradycyjną rozgrywkę w Battlefieldzie 2, niż nowoczesnej oferującej dużo nowych możliwości pole bitwy z ogromnymi tytanami przelatującymi nad głową. Do podobnych wniosków doszło też samej jej, której nigdy już później nie zaserowało nam żadnej nowej odsłony w klimatach odległego science fiction. Co uważniejsi widzowie jednak pewnie zauważyli, że w żadnym miejscu tego filmu nie stwierdziłem jednak, że Battlefield 2.1.4.2 jest martwy.
Do tej pory mówiłem jedynie o tym, że ta gra została zapomniana i tak, drodzy widzowie, dobrze się domyślacie, Battlefield 2142 wciąż żyje, ale bynajmniej nie dzięki deweloperowi, a jego wiernym fanom. Ta gra, podobnie jak mnóstwo produkcji nastawionych na rozgrywkę wieloosobową w ówczesnych czasach, korzystała z serwerów GameSpy. Dziś jest ciężko wytłumaczyć dokładnie, czym ten GameSpy był, więc pozostanie po prostu przy stwierdzeniu, że był to taki pakiet gotowych rozwiązań i infrastruktury do gier multiplayer, który znacznie ułatwiał tworzenie i wyszukiwanie właśnie serwerów gier. Wtedy był on ochoczo wykorzystywany przez deweloperów bardzo wielu produkcji, jak np. Crysisa, Saints Row 2 czy też Neverwinter Nights. I właśnie serwery GameSpy, z których ten Battlefield korzystał, po zawiłej batalii zostały wyłączone w 2014 roku, a wraz z nimi umarł wtedy ostatni serwer Battlefield 2142. Deweloper produkcji, czyli EA, ku frustracji graczy akurat miał to kompletnie gdzieś i po prostu pozwolił, by serwery tego tytułu padły. Produkcję jednak wciąż pamiętali wierni fani, którzy nie pozwolili jej po prostu umrzeć. 2 lata później zadebiutował tzw. projekt Revive, czyli tłumacząc na polski projekt Wskrzeszenie, który dał tej grze nowe życie. Programistom w żaden sposób niepowiązanym z Electronic Arts udało się wtedy zmodyfikować pliki gry i uruchomić nowe serwery. Projekt ten odniósł naprawdę wielki sukces i w zaledwie 2 tygodnie na serwerach bawiło się już ponad 1000 osób, dzięki czemu właśnie projektem Revive zainteresowały się nawet ówczesne duże strony growe, które dodały mu jeszcze popularności. Niestety radość fanów nie trwała długo i rok później oryginalny wydawca gry, czyli Electronic Arts, wysłała ekipie projektu oficjalne pismo, żądając tutaj, cytuję, zaprzestania dystrybuowania i używania ich własności intelektualnych, czym też zmusiła ich do ponownego zamknięcia kolejnych serwerów gry. Chamskie? A jakże? Nie dość, że firma ta nie miała zamiaru w ogóle wskrzeszać serwerów gry, to jeszcze torpedowała ona działania fanów, którzy robili to za nich. Po prostu głupota. W chwili ponownego wyłączenia serwerów w 2017 roku w projekt Revive było zarejestrowanych prawie 1 milion kont graczy, co pokazuje, jak wielu fanów naprawdę chciało powrotu tej klimatycznej gry. Jak już się jednak pewnie domyślacie, fani tak tego nie zostawili i stworzyli kolejny projekt o nazwie Battlefield 2142 Reclamation Project. W 2018 ponownie uruchomiono serwery, które działają do dzisiaj, skupiając wciąż bawiących się na wirtualnych polach bitwy najwierniejszych fanów produkcji i miejmy nadzieję, że tym razem tak pozostanie. Jeżeli ta produkcja Was zainteresowała i macie ochotę właśnie rozegrać sobie parę rundek na polach bitwy 2142 roku, do czego oczywiście gorąco Was zachęcam, to informacje jak dołączyć do bitwy znajdziecie na stronie projektu Reclamation, wyświetlanej teraz na ekranie oraz dostępnej także w opisie tego filmu. To był pierwszy materiał z serii Zapomniane Perełki, które planuję też kontynuować przy kolejnych produkcjach. Dajcie znać, czy taka seria Was interesuje, no i czy przede wszystkim moje gadanie i montaż też Was nie nudzi, bo to jest najważniejsze. Czekam na każdy komentarz, zarówno ten krytyczny, jak i pozytywny i tradycyjnie na każdy taki komentarz osobiście odpisuję. Pozdrawiam i trzymajcie się.